patrzę się w lustro, ale od razu podkreślam jeszcze raz, nie jestem narcyzem. Za chwileczkę zobaczycie mieszkanie, które być może nie jest wielkie, ale za to jest świetnie zaprojektowane, jest funkcjonalne, ma doskonałe dodatki i mogę powiedzieć, że podoba mi się bardzo. Jak wygląda, przekonacie się za chwilę. Jest zaprojektowane przez DWA Concept. Fantastycznych architektów. Bądźcie razem z nami. Zapraszam. W okolicach dworca głównego w Krakowie Olimpia odwiedziła apartament inspirowany m.in. drzewami oliwnymi. Kolory i harmonia tego miejsca wprawiły ją w spokojny nastrój, gdy tylko przekroczyła próg tego nowoczesnego mieszkania. Jak powinno wyglądać mieszkanie, które jest zaprojektowane pod wynajem krótkoterminowy? Czy powinno być unikatowe, oryginalne, czy uniwersalne? Przede wszystkim powinno przyciągać uwagę potencjalnych klientów, czyli musi być piękne, przytulne i moim zdaniem właśnie unikatowe. I w takim oto właśnie miejscu się teraz znajdujemy. Ja jako architekt wnętrz muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. To jest mała przestrzeń, ale zaprojektowana rewelacyjnie. To, co mnie się bardzo podoba, to przede wszystkim podział. Za mną część sypialniana, która jest oddzielona tkaninami, ale nie tylko, jak i również takimi czarnymi, geometrycznymi, ażurowymi elementami, które korespondują z czernią lamp na przykład. Za mną również fantastyczne zestawienie kolorów. Mam nadzieję, że oglądaliście odcinek o kolorach i o psychologii kolorów i jak kolory działają na nas we wnętrzu. Jeżeli nie, to zachęcam bardzo serdecznie do poprzednich odcinków. Za mną oliwka. Oliwka, no to przede wszystkim kolor spokoju. To przede wszystkim kolor relaksu. Kolor, który pięknie łączy się z innymi spokojnymi barwami ziemi. Takimi jak właśnie drewniana podłoga, takimi właśnie jak beże oraz biele. Zobaczcie, jak ważne są detale, jak ważne są te małe elementy, jak ważna jest kolorystyka. Zobaczcie, jak architekci wnętrz zwracają uwagę tak naprawdę na każdy najmniejszy szczegół, chociażby na aranżację łóżka. Kolorystyka nawiązuje do reszty pomieszczeń. Mamy tutaj oliwkową zieleń, która nawiązuje do sztukaterii za mną, również pomalowaną na zielony, piękny, oliwkowy kolor. Również w aranżacji łóżka widzimy beże, widzimy szarości, które przewijają się przez całe to mieszkanie. Jeżeli chodzi o sztukaterię widzimy również na suficie, jak i w innych elementach wnętrza, z tym, że pomalowana jest na inne kolory. Piękna sztukateria firmy Orak. Wnętrze, ponieważ jest małe, jest powiększone optycznie lustrami. Lustra odbijają powierzchnię i sprawiają, że wydaje się dużo większa. Uwagę Olimpii przykuła też sztukateria. Właściciele ozdobili nią nie tylko ściany, ale także drzwi do łazienki. Dzięki temu i ukrytym zawiasom przejście do innego pomieszczenia scala się ze ścianą i wygląda elegancko. Większość sprzętów w tym wnętrzu została specjalnie zaprojektowana na wymiar, ale jest jeden element, który został kupiony w IKEA, jest to szafa. Zwróćcie uwagę na jeden detal, który ją jednak wyróżnia. Architekci dopasowali uchwyt, który jest biżuteryjny, który jest piękny i sprawia, że ta szafa jest zupełnie oryginalna. Znajdujemy się teraz w mieszkaniu specjalnie zaprojektowanym pod wynajem krótkoterminowy i takie projektowanie ma swoje prawa, ma swoją specyfikę. Ale pamiętajcie o tym, że te rzeczy, o których teraz mówię, możecie spokojnie wykorzystać również do projektów swoich wnętrz. Możecie się inspirować kolorystyką, możecie się również inspirować podziałami, bo zobaczcie, jak fantastycznie w tak małym wnętrzu jak to zostały rozwiązane kwestie
podziałów. Na przykład ta część, w której teraz się znajduje, czyli ta część jadalniana, została podzielona poprzez wyodrębnioną płytkami podłogę, jak i również podwieszany sufit. Wygląda to fantastycznie. Za mną kuchnia, która stanowi monolit i która swoją kolorystyką nawiązuje do podłogi. Drewniana, przyjazna, przytulna. Oświetlenie jest również rewelacyjnie zaprojektowane, jak i kolorystyka. Cały czas również w części jadalnianej przewijają się kolory takie jak w sypialni, czyli oliwka, czyli beż, czyli szarość i czerń. Wszystko jest spójne, wszystko jest konsekwentne i wszystko jest przemyślane. Znajduję się teraz w części wypoczynkowej, która została fantastycznie optycznie wydzielona chociażby drewnianą podłogą. Siedzę na sofie, która nie tylko ma świetny kolor, bardzo przyjemny i przyjazny, ale również jest stworzona z tkaniny hydrofobowej. Co to jest za tkanina? Taka, która nie przyjmuje wody. Bardzo dobra zresztą do takich pomieszczeń jak wnętrza pod wynajem, dlatego że wiadomo, że różnie się może dziać. Zresztą bardzo proponuję i zachęcam do tego, żeby wykorzystywać takie tkaniny również w domu, zwłaszcza jeżeli mamy dzieci lub też mamy małe dzieci, lub też mamy, a czasami przy dużych również jest problem, lub też jeżeli mamy zwierzęta, ponieważ bardzo łatwo doprowadza się takie tkaniny do czystości. To, co mnie się również bardzo podoba, to sztukaterie na suficie, które kryją oświetlenie, ale również kryją karnisz i wygląda to fantastycznie. Zdradzę Wam taką małą tajemnicę. Teraz patrzę w lustro, które optycznie powiększa tą przestrzeń i sprawia, że wydaje się ona dużo większa. Patrzę się w lustro, ale od razu podkreślam jeszcze raz, nie jestem narcyzem. Trzecia rzecz, która mnie się tutaj absolutnie podoba, i nie mówię tutaj o sobie, to są krzesła, które widzicie w części kuchennej oraz pufa firmy Westwing. Przed nagrywaniem tego programu rozmawiałam z architektami i pytałam, co jest dla nich najważniejsze, jeżeli chodzi o łazienkę. Powiedzieli mi, że najważniejsze jest to, żeby nasz wzrok padał na atrakcyjną, najatrakcyjniejszą część tego wnętrza, którym jest lustro i umywalka. I rzeczywiście tak jest. Co jeszcze mnie się tutaj bardzo podoba? Bardzo podoba mi się designerska, rzeźbiarska lampa, którą tutaj widzicie, która się tak wije w kształcie węża, jak i również zmienia kolor oświetlenia z ciepłego na zimny. Jeżeli chodzi o kolorystykę, nadal dominują tutaj kolory spokojne, kolory ziemi, kolory beżowe, ale również złote akcenty, które dodają tutaj elegancji i uroku. Doskonałym rozwiązaniem jest tutaj kabina prysznicowa, która została zaprojektowana w ten sposób, aby było bardzo łatwo utrzymywać czystość. To, co mnie się bardzo podoba, to również zastosowanie płytek drewnopodobnych zarówno na podłodze, jak i na ścianie. No i oświetlenie. To, co mnie się bardzo podoba, to oświetlenie ukryte, które widzicie w suficie, które się delikatnie sączy i podkreśla fakturę płytek. To oświetlenie ukryte widzimy również w pasie nad umywalką. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to widzicie także super zaprojektowane oświetlenie punktowe, które sprawia, że ta łazienka ma fantastyczny nastrój i można regulować ten nastrój poprzez wygaszanie pewnej części lamp. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tej łazienki? Oprócz tego, że jest piękna, oprócz tego, że ma fantastyczne kolory, jest bardzo funkcjonalna, ponieważ wbrew pozorom mamy tutaj część do przechowywania, mamy również pralkę. Architekci pomyśleli o wszystkim.
Koszt urządzenia tego 33-metrowego mieszkania to 3,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Łatwo policzyć, że wykończenie tej nowoczesnej kawalerki wyniosło ponad 115 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że to mieszkanie również Wam się podobało. Mnie bardzo, przede wszystkim zestawienia kolorystyczne. Podobają mi się do tego stopnia, że chyba, że tak powiem, podstawówkowo odgapię i zastosuję je u siebie w domu. Co mnie się tam również podobało, no ta ścianka ażurowa pod telewizor, no i lustro, które powiększało przestrzeń. Mogę Wam również zdradzić, że jak weszłam pierwszy raz do tego wnętrza, to myślałam, że tam jest drugi pokój. I co? Jeżeli podoba Wam się to wnętrze lub też macie do niego jakieś zastrzeżenia, myślę, że nie, ale gdyby, to piszcie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał, oczywiście łapki w górę i jak zwykle, zawsze i wszędzie bądźcie kreatywni.